dotarła machinera. Dotarła, zobaczymy co ona potrafi. No i oczywiście co to potrafi. No i co to potrafi? Jedno i drugie co to potrafi. Jo. I to da radę z tym sprzętem? A czemu nie? Musi. Nie maszyna, technika Ale- czy nie zawodnika, Ale nie? dobre. Ale zwątpienie? Chwilę Czemu było? zwątpienie? Nie było. Nie, on musi dać radę. Kurde. Ale powiem tak, nie wydarzy nic mu się. Jak będziesz grzeczny. Ale mocy za dużo nie będzie, żeby wiesz, nie przekręciło go na wałku czasem w drugą Wiesz stronę. co, no się właśnie obawiam, nie? Bardziej, żeby mi zaczepu nie podjął. Nie. No tam nacisku parę ton No jest. wczoraj 12-tonową woził kukurydzę w tandemie, więc Aha. nic się nie działo. To w tym bardziej. To ja ci powiem tak, ten ciągnik to przeżyje tego Bergmana jeszcze moim zdaniem. Podejrzewam, że jo. A który to jest rocznik? Strzelaj. Tak. To jest Zetorek, nie? Tak, Zetor. Zetorek. Ale ładnie warczy, szósteczka. No szóstka, turbo. Turbo. Tak jest. A wiesz co? Który rok? Powiem, że dwie cyferki są te same. 8,8. Niżej. 7,7? Ja też nie wiem, 8, no. O kurde, idziemy go obejrzeć. To wiecie co? To zrobimy tak. Jedziemy na podwórko. No, Tam dokończymy obsługę codzienną. dokładnie. Podłączenie, sprzęgnięcie. Podłączenie, No. wszystko. Ale ogólnie można tak powiedzieć, mottem tego naszego testu jest to, że stary sprzęt z nowym sobie poradzi. Da radę, dokładnie. Tylko kwestia, że tak powiem, odpowiedniego wyposażenia, nowej technologii, nowej Tak maszyny. jest. Odpowiedniego doposażenia. Dokładnie, aby odpowiednio, Tak aby móc jest. po prostu sprzęgnąć, nie? Otóż to. No i I zobaczymy, czy sobie poradzi i jak sobie poradzi, nie? To wszystko przed nami. mam nadzieję, że sobie poradzi, bo nawet wałek na 1000 udało się o 12 w nocy Ty uruchomić. poważnie mówisz? U gospodarza prawdziwego, dobrego gospodarza, czyli naszego Maćka, nie ma chwili do stracenia. Każda sekunda jest ważna. Musi być, Kurde, niestety. coś przezbroi, To już coś, we krwi zostało. Słuchaj, coś przezbroi, coś dołoży, nie? Tak. Z 540 zrobi 1000, nie? Ty, co ty tu masz, jakieś wzmocnioną turbinę, czy co? Nie. Czy dodatkowy obieg, po co to To jest chodzi? turbina dołożona. Aha. Żeby No bo to fabrycznie zbiornik ma wcięcie i jest nad silnikiem lufa, jest kolektor, nie? A, okej. No, a żeby nie robić sobie może powiedzmy kosztów i żeby nie obcinać sobie tak z 15 litrów paliwa mniej w zbiorniku, to puściłem bokiem do starego kolektora. A to jest kurna dobry pomysł, nie? Przede wszystkim, Od Maćko, czego najpierw zaczynamy? porządna higiena. Porządna higiena musi być, nie? O, nie, to nie są żarty, tak żeby... Staram się w miarę możliwości. Aby maszynie nie zaszkodziło nic, Tak jest. żeby tłoczony był czyściutki olej i żeby nam to sprawnie wszystko Tak jest. poszło. Z tego co się dowiedziałem, nawet Arbus ma ten sam olej co ja. No, a widziałeś? Ale trochę niestandardowo tych sekcji tu masz dorobione tak naprawdę, nie? 4 i tam jest jeszcze 2. Zobacz kolorystycznie, ładnie to porobione, pełna kulturka. No, ja będę na przykład, ja wiem, który jest który, tak? No ale na przykład mój tata zasiądzie, no i już na Już przykład nie. będzie Ale- problem, tak? Ale tak jak robią na maszynach, takie legendy ładne. Tak. Wiesz o co chodzi, nie? Kolorek, o to ładnie, elegancko ci powiem, te dźwignie tam przy każdej sekcji inny kolorek. Zresztą to 2-3 razy użyjesz, już doskonale pamiętasz co. Tak, ale jak wsiądzie inny kierowca, no to już można powiedzieć jest dla niego ułatwienie. Tak, oczywiście, nie? Po zeszłym roku pan Czesio, nie? Wapno siał, mi Aha. pomagał. Dobra, powiedz mi tak, ty tu robisz pucing, które tu będziesz miał na stałe zasilanie, to co właśnie Znaczy czyścisz? się to co, robimy podwolny spływ, czy Tak, pod... zróbmy. Inaczej, najpierw zacznijmy.
Ile jest potrzebnych tych takich sekcji podwójnych? Bo gilotyna tak jest tam. Tak naprawdę to do codziennego całego użytku to tylko jedna sekcja, czyli gilotyna, bo pokrywa to jest jako kwestia serwisowa, tam zajrzeć, najrzeć, czy coś się nie wydarzyło. No. I deflektor, czyli ogranicznik, nie, to tylko używamy tak naprawdę chcąc przejechać gdzieś przy skraju pola i tak dalej, nie? Nie wiem, czy będziemy gdzieś od drogi jechali, czy od cieku Też, wodnego. ale od ciek wodny żaden, ale od drogi ja się nauczyłem, że już nie jeżdżę blisko, tylko zawsze jadę dalej, To się odsuniemy. żeby nie mieć sąsiadów na sumieniu, nie? Dokładnie. Jeśli będziesz miał, bo tak, tu zrobimy zasilanie, z któreś mówiłeś, nie? Znaczy się wtedy taśmę pod spływ, No, bo tu są tak, ale- jednostronne wszystkie. Tak, wiem o co chodzi, ale tu co masz stały wydatek, że możesz sobie dać, to, Żółte. to na żółtym, czyli Tak. tu zrobimy Żółte, zasilanie. bo że tak pokażę szybko. O. No pokaż. Okej, I dobra, trzyma, nie? i trzyma, i elegancko. To tu zrobimy zasilanie taśmy, tu zrobimy wolny powrót z Tu taśmy, powrót z nie? taśmy, Dokładnie. dobra. I wtedy tutaj sobie bo tu masz dwie pary dwustronnego, czyli podłączymy sobie gilotynę, Maćko, i podłączymy sobie deflektor wtedy, nie? I będziemy mogli poćwiczyć jazdę gdzieś tam przy skraju pola i zobaczyć, jak Tam to nam będzie okręcie. tutaj, można powiedzieć, są takie trochę krzaki, tam Ale- Tam zaraz są budynki, ludzie mieszkają, więc myślę, warto takie coś zastosować, pokazać możliwości. I to mi się wydaje, że to będzie ten od taśmy od zasilania, jak się nie mylę. Tu masz plus, a tam jest też chyba był plus, czy jest tu? Aha, to są kierunki przepływu, No, tak, czyli tak. ten jest powrót. No. Dobra. Przetestujmy to. No dobra, a niepotrzebnie szybę zamknąłem, ale... Otwórz tu, żeby była komunikacja między nami. Komunikacja, żeby była. Jest wydarzenie, wam powiem. Pierwszy raz podłączamy. Tak zwana komunikacja rozrzutnik. wiejska. Tak, No dobra, marki to Bergman najpierw tak. z ciągnikiem, no już tak old technologii, Idzie? bo 77 rok. A my sprawdzamy, czy działają poszczególne sekcje. Na razie cisza na pokładzie. Dobra, patrz teraz. ...180 bar bije, ale nic nie działa. Poczekaj. A weźmy inne sekcje, sprawdźmy. Czekaj, niebieska to był... to co częściej chodzi, klapa jakaś, tak? Czy gilotyna? Nie, to mamy, niebieskie jest trochę rzadziej, bo to jest, niebieska jest deflektor. Aha, no to czyli czerwony. No. Maćko, pięknie działa, deflektor funkcjonuje. Dobra, jest na 100%. Więc zobaczmy teraz sekcję, jeśli chodzi o, mój drogi, o gilotynę, czyli ta druga. O, tu się otwiera coś. I pięknie działa nam gilotyna, która nam reguluje tak naprawdę w dużej mierze też dawkę, nie? Jedziemy na full. Na full. Zobaczymy, czy Zetorzyna da radę. Dobra, i teraz co, taśmę? I nie, taśmy jeszcze nie. I teraz jeszcze mieliśmy To tak, ten, deflektor. to zielone I teraz jest. teraz poczekaj tylko chwilę. Poczekaj, czekaj Maćko. Mamy gilotynę podniesioną, czyli mamy teraz w położeniu tak zwanym roboczym. Tak jest. Przy oborniku generalnie otwieramy ją na fulla. Gdy nam się materiał kończy, Tak, przymykamy, możemy przymykać. żeby co? Wolniej jechać Żeby nam nie odrzucało do naciągnik naciągnik, na nie? kabinę. Zobaczymy teraz, użyjmy ostatniej sekcji. Tak, tu już otworzyłem, Dobra. jest ok. Także Maćko, daj tą sekcję na pokrywę. Idzie? Idzie. Wspaniale! Powiem tak, hydraulika perfekto działa w Zetorku. I kto mówił, że nie pasuje do niego? 77 rocznik. Tak. To lat ile to będzie? Dużo. Niebawem 50.
niebawem, pół wieku niebawem ten ciągnik będzie miał. I żyje. I żyje i ma się całkiem nieźle. Tak jest. Widzimy, że maszyna pracowała. Tak Tą jest. pokrywę chyba nie podnieśliśmy jeszcze na całym, ale zachowajmy przepisy BHP i Jest bezpieczeństwa. Mamy zawór i teraz możemy sobie podejść I wejść. pod pokrywę bezpiecznie i omówić. Adapter dwuwalcowy poziomy z nożami utwardzanymi hardoksem, który działa nam jak fres. Na zasadzie noży. Tak, frezu. na zasadzie jest. noży jak fres, czyli masa, obornik, inne generalnie rozrzucane, aplikowane materiały rozdrabniamy przy oczywiście zamkniętej tej pokrywie. Tak. Nie? O, nawet guma tu jest. Pokrywa fajnie. jest wyłożona żeby opadało. właśnie tworzywem specjalnym, takim mieszanką gumy i poliestru, co ją zabezpiecza przed uszkodzeniem, przed rąbaniem kamieniami. To i jest tak dalej. jedno, a dwa materiał spada, bo do Dokładnie. blachy się poprzykleja i Dokładnie. więcej mycia I mamy. pracujemy na zamkniętej pokrywie, wtedy ta masa nie ma gdzie nam uciekać, jest przefrezowana, rozdrobniona, spada nam bezpośrednio Na na talerze. na duże talerze, czyli na adapter poziomy. Średnica talerza każdego z nich to 800? 900 mm, 4 No, łapy, prawie. też utwardzane hardoksem. Tu ślizgi wyściołane również hardoksem, czyli twardym materiałem, nie do zniszczenia, nie do przetarcia. Napęd oczywiście hydrauliczny już, bezstopniowy. Za chwilę przeprowadzimy regulację, taką dawkę ustawimy jaką byśmy chcieli. Mało tego, przy Twoim zetorze półwiecznym i tej prostej maszynie wyciągniemy telefon i na podstawie aplikacji ustawimy sobie dawkę, zamkniemy pokrywę, zamkniemy gilotynę na załadunek, załadujemy towar i tyle. No powiem tak, każda funkcja tutaj poprzez Zetora działa nam niesamowicie, niezawodnie, bez zastanowienia. Ale Nie? zobacz, szybko idzie. I idzie bardzo szybko, no bo Czyli wydatek teoretycznie też jest. czyli wydatek Zetorka, jeśli chodzi o hydraulikę, jak najbardziej jest na najwyższym poziomie. Oczywiście jakbyś chciał wskoczyć, zobaczyć co się dzieje, drabineczka też Chyba jest. nie będzie czasu. I teraz tak, rozumiem, że przy żadnym skraju nie będziemy jechać. Nie no, tam Nie. z przodu tylko, ale to... To nie ma problemu, się odsuniemy, zatem deflektor zostawiamy już odsunięty Odsunięty. na samą górę. Zabezpieczmy sobie pokrywę, klapę techniczną. Teraz powiedz mi, Maćka, jedną rzecz. Ile my byśmy chcieli Niech to się na 6 hektarów wejdzie. na 6 hektarów? 6-7. Dobra, ale ile tu jest ton? Ile ty byś ton chciał na hektar dać? No Plus powyżej minus. 10, tak, nie? 10 do 15, tak. Liczmy. 10 do 15, dobra. Bo zazwyczaj, wiesz, tak jak ja w moim starym rozrzutniku, nie? To się reguluje, albo jedziesz wolniej, albo szybciej. No, Do- a tutaj, no wiadomo, posuwy mniej więcej, tak jak jest aplikacja, to już posuw taśmy, głównie posuw taśmy, od wszystkiego zależy. Teraz tak, z reguły z jaką prędkością się jedzie nim? To ile da radę ciągnik? No i no, ale tak Jest to około- powiedzmy, żeby materiał był dobrze rozdrobniony, rozrzucony, dobrze 5-6. I dobrze rozrobniony, rozrzucony, nawet 4-5 na godzinę w tym przedziale. No to już ja wiem, Wszystko- jakim biegiem jechać. Wszystko zależy, tak jak mówiłeś, od dawki, bo przypomnij, ile tu byś chciał tych Do ton? 15 Do ton. 15 ton, to swobodnie, nawet podejrzewam, przekroczymy. Kurzak jest też lżejszy trochę, więc Teraz powtórnie, jakbyś mógł uruchomić posuw taśmy i będziemy tutaj sobie wspólnie to testować. liczyć obroty. Liczyć obroty, a nawet nie liczyć, tylko za nas będzie aplikacja to robiła. He. Myślę, że 15 metrów, zobaczymy, ustawimy go, no myślę, że na 15 metrów spróbujemy szerokości. 15 metrów szerokości zrobimy. Natomiast tonaż mówiłeś, ile? 15 czy 10 ton? 15, tak. 15? No to dajmy tak, za 12,5 wpisać, wtedy wypośrodkujmy, zwiększyć idzie, Dobra. zmniejszyć też idzie. Idzie. To zróbmy 12 ton. Szerokość zrobimy 15. Dobra. I teraz zobacz, proste nastawy. 12 ton,
15 szerokość robocza, wysokość otwierania zasuwy to zakładamy, że maksymalnie ją otworzymy na 1,5 metra No. i prędkość jazdy 3,7. określmy około 4 km. No wpiszmy 5, będzie mi tak biegiem Dobra, pasować, nie? jak najbardziej. Prędkość taśmy musi być 0,67 metra na minutę. I teraz zobacz, co się dzieje. Tu mamy zaznaczone kręcenie się i wskakujemy w coś takiego, że naduszamy, w pewnym momencie sobie przytrzymamy paluszkiem, żebyśmy wiedzieli, skąd rusza nam wskazanie, i prędkość Uruchom. musi się pokrywać tutaj z aplikacją, nie? Czyli prędkość obrotu osi napędu na hydromotorze musi pokrywać się z prędkością obrotu tutaj na Już aplikacji. jest I za dużo. już się nie zgadza, czyli za szybko nam posuwa, więc i pójdziesz, Maćko, zdławić dławikiem. To jest metodą prób i błędów. Musimy co najmniej o połowę zdławić. No teraz idealnie widzimy. No jak już chociaż tu będzie, to już będziemy Już wiedzieć. będziemy jak ćwiartka przejdzie, nie? Ale przetestujmy O. cały bieg, Teraz jest ok. Na moje. ale powiem tak, przekocham tego Zetorka już na starcie. Zdziwił was trochę, Oj, nie? powiem Ci, i Sprzęt, mało tak. tego, i to bardzo pozytywnie nas zdziwił i zaskoczył nade wszystko. No praktycznie będzie ok. Ciuteczkę będziemy mogli zwolnić, ale ciuteczkę. Ja myślę może najpierw... Dobra, Okej. Ja myślę zrobimy Dokładnie. najpierw tak. dokładnie. Załadujemy, zobaczymy co to będzie robić. Dobra. I myślę pewno to już tak zostanie. I jak No to będzie co? trzeba skalibrować, to skalibrujemy. Możesz wyłączyć napęd taśmy i no i co? Wałek. I do roboty, czyli do załadunku. A widły wziąłeś? No. A widły wziąłeś? Pięknie to współpracuje. Aż Zobacz jak się aż płynnie zatrzymuje. Powiem Ci, aż serce się raduje, jak to No to współpracuje. dobrze, teraz żeby tylko to sięgło. Maćko, zatem dawaj czadu. Dobra. Będzie? Bo ty tam bardziej widzisz. Właśnie w ciągniku słabo widzę. O! O, idzie. O, jeszcze na środek i na tył. Możesz jeszcze sypnąć. Jo! Nie wierzysz w Zetorka? Nie! No, Chodzi o to, że ja nie widzę co to słuchaj, jest. kto jak kto, ale że ty zwątpiłeś? Ja patrzę ile jeszcze doładować. Żartuję, no właśnie. Dawaj Maćko, dawaj. Patrz, jak to się wszystko prezentuje. Zobacz to. Dacie znać co szefu powie. A jakże tak. A myśli będzie zadowolony, że stary sprzęt, a nowy, że to... Bardzo. Zobacz, pokazanie tutaj całej hydrauliki, kurde. Jasny gwint. Ale czuć tutaj petardę. Słuchaj to! Ale powiedz się... Łe, kurde. Bez sprzęgła! Popatrz! Ale opanowaną masz Wyczucie operatora! prawie jak Mario. Jo, nie będziemy szaleć, bo to... Ty gdzieś masz jak Arbos przycisk sprzęgła w dźwigni zmiany Nie, biegu. tu! Miałem na skos gruberowany. Chciałem to trochę wyrównać, nie? Aha. I tu jesteśmy na polu, co ma prawie 1300 metrów długości. O, to się dobrze funkcjonuje, dobrze się pracuje na Jak takim ja to polu. oram, to ja śpię. Ale zobaczcie, Dostałem od widza. no, nawet takie tu szczegóły i gadżety. Na obciążniku przednim emblemat kurna Maćko. To ja sam wyspałem. Na kulce emblemat Maćko. Taki ciągnik ma, Tablicy brakuje. ma wartość, że tak powiem. No i dorobisz się tablicy. Sentyment trochę. No kurde, ty widzę, chcesz przetestować chyba faktycznie tego Zetora. Pod największą górę. To nie jest największa. Bez napędu. Nie, ale nie mruknie. Naprawdę ani nie mruknie. Zobacz, 0,4 bara tylko turbo. Największa góra jest zaraz tu. Zobacz tam. My na Giewont niedługo wjedziemy.
A to nie ta część Polski. Tu masz moją kukurydzę Aha. i teraz tam jakbyś ten przesmyk patrzał, to tam jest jeszcze 22 hektary i to należy do mnie. Okej. Bo łącznie na ilu hektarach gospodarzysz? Prawie 90. Co ty gadasz? Ale powiedz mi, jak to wygląda? W dużej części jest... Tutaj jesteśmy na polu o A- powierzchni w jednej działce 69,18 hektara. Czyli prawie 70 hektarów. Tak. Jasne. I to należy do tego ten las i ten, czyli można powiedzieć jest wyłączone z użytku Aha. prawie 7. Mhm. No i teraz mam jeszcze łąki, dzierżawy, można powiedzieć trochę na gębę od wujka. A powiedz mi to, jeśli chodzi o Najpierw proporcje, wałek, nie? jeśli chodzi o proporcje, to ile jest na własność, a ile dzierżawisz? O Jezus, lepiej nie pytaj. Dobra. 6 hektarów swojego tylko. A reszta dzierżawa. No ale jest możliwość i pasuje. Mniej więcej mamy 5 na godzinę Dokładnie. i teraz jedziemy, miała Idealnie. być gilotyna, nie? Teraz tak, wałek już masz załączony, Tak. tak? I gilotyna, dokładnie. Czyli na maksa. I na maksa, No nie, tam było 1,5 metra, nie? 1,5 metra i tak ona ma. Tu jest wskazanie, w razie co wyżej, ale 1,50 m tak naprawdę ona otwiera. O, dobra. Aha. Masz. Ok. I co? Ruszamy tak naprawdę sobie i posuw taśmy, nie? No bo tego grubo też nie poleci, nie? Jadę szerzej! I on tego nie czuje. No ten obornik nie rozrzuca, tylko sieje. Fajnie. Zobaczmy, to jest zupełnie inna technologia, inny wymiar rozrzucania obornika, precyzyjnego rozrzucania, aplikowania obornika i zresztą nie tylko obornika, bo możemy tutaj aplikować różnego rodzaju pelety, pomioty kurzęce, przede wszystkim wapna w małej dawce. Nawet możemy zejść poniżej tony na hektar. Nie? Przy precyzyjnym tak naprawdę rozdrobnieniu i precyzyjnym rozmieszczeniu poprzecznym. Zresztą widzimy jak to wygląda. Materiał jest bardzo wdzięczny, bo jest to mieszanka oborników kurzęcego, bydlęcego, końskiego, także naprawdę jest to materiałek prima sort. Jak pierwsze wrażenia? Ja byłem za kierownicą, ale Powiedz, jak mów. dla Was? Mów pierwsze wrażenie. Ale No, ciągnik odczuwałeś, pierwsze że jeszcze jest wrażenie- zapas, czy nie? Zapas mocy? No w ogóle go nie czuł. Nie czuł. Hydraulika tylko 50 bar, Aha, no to jest obciążeniem, można powiedzieć, dla hydrauliki żadne. aha. I To jest jedno. Dwa, może inaczej, może gdyby jechał tam 9 na No. godzinę, to podejrzewam, żeby go na pewno czuł. No, przyprawiał, nie? Ale przy tej prędkości, nie wiem, gdzieś 4 czy 5 myśmy tak mniej więcej jechali, plus to minus. w ogóle Dawkę ustawiliśmy 12 ton. Zwiększymy chyba, nie? zwiększymy, bo, No, bo myśmy- materiału jest sporo. materiału jest No. sporo, dosyć ujechaliśmy. No. Za dużo nie, bo wtedy będę się cieszył, że tam na ten piasek jeszcze Mhm. sobie rozrzucę. Zostań. nie? To pewno. i- No to słuchaj, Maćko. A wasze wrażenie? No z zewnątrz to powiem Ci tak, jakby współpracował ten Bergon z jakimś Fentem. No. Bez zarzutu, tak jak mówiłeś, Zarzut i nic. prędkość odpowiednia jazdy, i prędkość obrotowa wałka, tym samym talerzy, szerokość robocza. De facto, powiem Ci, rzuca na 18-20 metrów, ale tak stricte, równiutko, No, na co jest, 15, to no 15 jak nic, nie? Więc muszą być te nakładki i tyle. Oczywiście. Maćko, nie przeciągajmy, Ładujmy. tylko ostro ładujmy, nie? Już tak mówiąc poważnie. Niech nasz dziadek oczywiście w dobrym stanie, a niech odpocznie.
Zetorek? I on jeszcze dzisiaj 6 skip dostanie. Będzie oczywiście, bo to wszystko trzeba przykryć. Tak. Ale dajmy też się wykazać Temu. tej nowej No to niby jedź, technologii. jedź, Słuchaj, jedź. gdzie ja? To ty musisz sprawdzić. Zobacz, żeśmy podłączyli hydraulikę podstawową, która jest tutaj wymagana do pracy z rozrzutnikiem. Czyli tak, posuw taśmy na stały wydatek Mhm. i na dwójeczce mamy gilotyna. Góra-dół rzecz jasna, nie? Z lewej strony, Maćko, wybieramy sobie prędkość wałka, czy Tak, 540, wałek czy jest. 1000, tak jest. Mamy, więc A tam załączanie jest... i załączanie mamy już elektrohydraulicznie, nie? Czyli Tak. łapiemy pod spodem, podnosimy Aha. i mamy. Rozłączamy w taki nacisnąć. sposób, nie? Aha, no dobra. I tak naprawdę cała technologia biegi jak u Ciebie. Jedyne co plus, Rewers. rewers elektrohydrauliczny i co dobre, Biegi pełzające. trochę więcej jak u Ciebie, bo są już półbiegi, 3 półbiegi na każdym z głównych w biegów. zakresie. Tak jest, na każdym z głównych biegów, nie? Skrzynia 5-przełożeniowa. Plus żółw zając, czyli tak naprawdę mamy... Nie będziemy na żółwiu jeździć. Dokładnie, nie? I do tego, co wspominamy, mamy przekładnię pełzającą, gdzie Arbos jest wyposażony w nią w standardzie, wiesz, do prac specjalistycznych, ogrodnictwo, sadownictwo, zbiór warzyw jakiś i tego typu rzeczy, nie? Czyli łącznie, jak to sumujemy, 45 przełożeń przód, 15 Do tył, ze sprzęgłem elektrohydraulicznym, czyli miękkim. I co dobre, mamy przycisk sprzęgła w dźwigni zmiany biegów, czyli nie musisz używać pedału sprzęgła tak naprawdę, jak lecisz, zwłaszcza w transporcie w większych prędkościach. Nie? Ja też nie używam. No ty też nie używasz, bo masz wprawę, nie? No. Nawiewy, klimatyzacja, szyba panoramiczna, roletka przeciw słońcu, To no, nam dzisiaj niepotrzebne. radyjko, muzyczka, jak to się mówi, wszystko gra i buczy. Krótki instruktaż, temperaturkę sobie tu ustawimy odpowiednio jak trzeba. Już dzisiaj chyba nie klima, nie? Bo już na Kaszubach zawiewa chłodko. Nie ma co. Nie ma co. No to co? Próbujmy, sprawdźcie czy luzy są, wszystko tak. Luz jest, zobacz. Pyk, sprawdź wszystko. Ruszył. Ruszy. Gilotynkę już możemy, gilotynkę też możemy mu ten. Taka chyba na dwójce to będzie. No to potestujemy sobie. I gilotynę mamy. Gilotynę na dwójce. Zobacz czy idzie. Okej. Drugą. I gilotynka idzie. Jednak może nie aż tak bardzo dobrze, ale daje sobie radę ze wszystkim, niczym poczciwa Zetorzyna. Czyli o, całkiem co innego wszystko. Możesz dać napęd taśmy. Tom Jest już. jest. Tu prędkość oczywiście nie musisz sobie dobierać według biegu, tylko sobie patrzysz, obserwujesz. No, tak, ale mniej więcej już widzę. Tak. I możesz półbiegiem sobie zmienić. Teraz masz najwyższy półbieg akurat, okej. Idzie? więc możesz dać wyższy bieg, a na przykład wolniejszy półbieg, to sobie dopasuj tutaj według prędkości. Tam żeśmy ile? 4 na godzinę No gdzieś. 4 gdzieś, ale... To ciepło tu je jak diabli. Ciepło to jak Ale diabli. zostaw na razie. O, zmarznąć nie zmarzniemy. Nie, ale ja za ciepła nie lubię. Ale powiem tak, ale jest komfort. Jak jest zimno przy pracach takich jesiennych, no to ciepełko. Jak znowu przychodzi lato, Myślę, że tych ciągników na temat komfortu nie ma co porównywać, bo to jest przeskok, zobacz, No to- prawie 50 no lat. tak jak mówiliśmy Maćko, nie? 50 prawie pół wieku, nie? Maćko, kurwa, chodź tu do mnie. Widzę, że nie chcesz wyskoczyć A tam głupoty gadasz. z tej new technologii. Wiem, że z Zetorka jesteś To zadowolony. jest sentyment taki trochę... Nie oddałbyś Zetorka nikomu i za żadne skarby. Wiem o tym, Miałem Maćko. propozycję 60 tysięcy, ktoś mi za Aha. niego chciał dać wiosną, Aha, ale zdecydowanie nie. 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 Może miałem z nim przeboje, ale Aha.
dopiero jak już sam doszłem do ładu, co i jest Opanowałeś to tak, wszystko. to nie jest kwestia roku, nie? Dopiero sprzęt zazwyczaj tak po 2-3 latach Poznaje człowiek Poznaje poznaje i człowiek, dopiero nie? wszystko wychodzi, Mhm, co go bolało. mhm. W tym też wychodzi, co go bolało i co go boli i co trzeba zrobić, ale to też jest kwestia 2 lat i Wróćmy do tego szatana. Tam nie powiem, bo już żeśmy testowali, sprawdzali. Co prawda jedną rzecz zauważyłeś z takich prostszych, co oczywiście każdy ciągnik możemy doposażyć, że jednak jak mamy zaczep kulowy, tak zwany Nie ma szarpnięć, bezluzowy, nie ma tego szarpania, pracuje się bezpieczniej, a przede wszystkim bardziej komfortowo. no nie? to tak I, jest i ta różnica. nie cierpi cały ten tylny Układ zawieszenia. układ zawieszenia, tylny Tak. most ciągnika. Nie? Mocowo, naprawdę tam turbinkę widzę dołożyłeś, dawał Ale radę. czuć, że jest mocniejszy. E, Czuć dużo. gwizda. Jest różnica. Jest, nie? Jak się Tak. turbo dołożyło. Tak. Układ hydrauliki też masz naprawdę sprawny, bo powiem tak, I jest wydajny dosyć. wydajność naprawdę potąd, po kokardę. Jeśli chodzi o posuw, o spory, że tak powiem, wydatek na hektar tutaj rozrzut, to nie ma problemu, daje sobie radę w obsłudze wszystkich sekcji, wszystkich Tak. funkcji. Nie ma problemu żadnego. Wracając do tego, no chyba jednak komfort, trochę inny, nie? Znaczy To co się, gadamy. no, inne siedzenie, inna No. kabina i tu No. tak. Tylko no, ja mówię, no co tu porównywać Aha. 50-letni ciągnik do A nie no wiem, to jest- rocznego. No to świeżynka, nie? I to jest właśnie ta różnica tego, nie? No, Jest krótszy zestaw, Mhm. dużo krótszy. ale to wiesz, ale- przy zastosowaniu znowu przedniego tuza z obciążnikiem, No jest, wydłuża go, to tak? ale też przede jest, wszystkim ta stabilność jest poprawiona przez to, co zauważyłeś i słusznie, że on jest krótszy, Tak. jest też zwinniejszy, wiesz. No, Tutaj na polu, zwrotność to jest zwrotność to wiadomo. też jest ważna sprawa. Tutaj na polu mamy tej przestrzeni do oporu, jak to I się tutaj mówi. akurat nie ma to takiego Nie ma znaczenia. znaczenia, Ale, ale- do ładowacza. Ale już- czy do ładowacza, czy Jest. powiedzmy jak manewrujemy, powiedzmy podjeżdżamy gdzieś pod oborę, pod płytę z obornikiem, to tam już jest ta kwestia mocno jest, istotna. Tam już Nie? jest istotna, wszystko tam jest dużo kwestii, Mhm. można powiedzieć. No. Są Na Kaszubach, różnice, na ale- Kaszubach, słuchaj, tu zawiewa już chłodem, bo już No. jesień idzie, już po żniwach, prace polowe, jak tu widzimy rozrzucanie obornika. Nagrzewanie działa? No Ciepło wtedy. działa, aż za ciepło było. Je- Ja tak je- nie lubię gorąca jest hajcąg, i nie? ja to zaraz odczuwam, nie? No, I- ale to taki, ale już to się taki śmiejemy o tym niuans komforcie. inny, Jak nie? zimno, to sobie podgrzejemy, No jak tak. gorąco, to sobie schłodzimy. No wiadomo, w ciągnikach starszej technologii tego nie mamy. Jeśli chodzi Nie ma, tutaj... no to akurat no. jest, to trzeba przyznać, no to jest akurat ta różnica, nie?